Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiaj kolejna bajka. Bajka ma tytuł Książę o imieniu Zastosowanie. W górach wysoko stał przepiękny pałac. W pałacu mieszkał książę ze swoją rodziną. Żyło im się bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć idylla maleńka. Pewnego dnia poddani księcia i jego rodziny przynieśli informację, że na dnie oceanu wyrosła z niego olbrzymich rozmiarów góra. Książę się zaczął zastanawiać, co zrobimy z tą górą? Na naszej posiadłości, ponieważ ocean też należał do księcia, chociaż tylko kawałek tego oceanu, ale na tym kawałku tego oceanu wyrosła góra. Zaczął się zastanawiać, do czego tej góry użyć, jakie ona może mieć zastosowanie w królestwie. Ale pewnego dnia zdecydował, że zwoła radę rodzinną. I gdy rada rodzinna się stawiła, rada książęca, pytał każdego po kolei, co z tą górą zrobić. Księżna powiedziała, jest na naszych włościach, to niech będzie i już. Najstarsza córka rzekła, tato, ja bym może tam założyła jakiś książęcy pensjonat dla swoich gości. Ta góra, wszyscy mówią, że jest piękna. A jaki widok byłby z tej góry na ocean. Każdy z członków rodziny coś podpowiadał, dawał jakąś radę, a najmłodszy syn rzekł, tato, lepiej oddaj tą górę poddanym, niech zrobią co chcą. O, przepraszam, rzekła księżna. Wyjątkowo jestem w tej sprawie i rzeczy i w twojej propozycji bez zgody. Dlaczego, matko? Zapytał najmłodszy syn. Dlatego, że kiedyś żeśmy poddanym dali taki duży kawał ziemi. Czy wiesz, co się dzisiaj na nim dzieje? Jest pusto. Nic tam się nie dzieje. Widocznie nie chcą, nie potrafią może zorganizować się, żeby jakoś zaadaptować ten kawałek ziemi. A może brak zaangażowania? Matko, ale ta góra jest tak atrakcyjna w przeciwieństwie do tego kawałka ziemi, którą dostali poddani, że na pewno się zorganizują. Na pewno wszyscy się zaangażują. Dajmy im tą ziemię. Matka przestała dyskutować, ale miała tam swoje zdanie na ten temat, bo jeśli ktokolwiek coś dostaje we władanie, to trzeba, żeby o to zadbał i już. I takie było jej zdanie. Książę długo się zastanawiał. I mimo, że tego dnia już było koniec rady książęcej, rady rodzinnej, to on i tak zastanawiał się kolejnego dnia i jeszcze następnego dnia, bo nie wiedział, co ma zrobić. Aż pewnego dnia już zdecydował. Wiedział już, co chce zrobić i w tym momencie, gdy już się tego sam od siebie dowiedział, przybył jeden z jego poddanych i rzekł, książę, wasza książęca mość, góra po prostu
zanurzyła się w ocean. Brak góry. No coś ty, przecież ona była nasza, rzekł książę. No tak, wasza książęca mość, no ale była tylko przez 3 miesiące, bo teraz ta część oceanu należy do księcia i do jego rodziny, ale góra już jest na dnie oceanu. Książę chwilę pomyślał i rzekł: jednak to się chyba dobrze stało, bo tyle było różnych propozycji i tyle mojego zastanawiania, że baba z wozu koniom lżej i już. Ale tak naprawdę to dzięki temu, że się tak głęboko zastanawiałem i już teraz wiem, że gdy coś przybywa, to trzeba mądrze tym zarządzać. Bo jeśli to coś już należy do ciebie, to trzeba wiedzieć, co i jak zrobić, by to po pierwsze było bezpieczne, zaopiekowane, a po drugie, by służyło wszystkim. A jeśli się zdarzy, że ta rzecz i cokolwiek innego ma innego właściciela, to trzeba również się tym zająć tak samo dobrze, jakby to było twoją czy jego własnością. Od tego dnia postanowił w swoim pięknym królestwie, księstwie wszystkich uczyć tego, co do niego dotarło, tak żeby każdy dbał o to, czym zarządzał, w świetle tego, do kogo to należało. Dziękuję. Tyle na dzisiaj. Cześć wam.